Od ostatniego odcinka o super przydatnych aplikacjach minęły prawie 3 lata. W tym czasie świat zmienił się nie do poznania. Platformy VOD zaliczyły ogromny spadek jakości, kierowcy walczą ze strefami płatnego parkowania, a AI wszelakiej maści niedługo będzie wyskakiwać z lodówki. Ale tam, gdzie są problemy, są także rozwiązania i to w postaci niesamowitych aplikacji. W dzisiejszym odcinku pokażę Tobie najnowsze, najbardziej innowacyjne i te po prostu całkiem przydatne aplikacje, które nie tylko rozwiążą Twoje codzienne problemy, ale także ułatwią życie w sposób, o jakim nawet się Tobie nie śniło. To co, odkrywamy wspólnie coś niesamowitego? Zaczynajmy! Ale zanim przejdę do tych wszystkich aplikacji, wspomnę o telefonie, na którym będę je pokazywać. To Motorola Edge 50 Ultra. Więcej o tym smartfonie opowiem pod koniec tego odcinka, a teraz przechodzimy do sedna. W czasach, kiedy kolejne serwisy VOD wyrastają jak grzyby po deszczu, ta aplikacja może okazać się zbawienna. Kiedyś na Netflixie było praktycznie wszystko, ale dziś treści są rozprzestrzenione pomiędzy wieloma platformami. Dlatego od lat rekomenduję każdemu kupować subskrypcje na platformach VOD tylko na określony czas, tak żeby obejrzeć jeden lub kilka wyselekcjonowanych filmów czy seriali. No bo bez sensu płacić za wiele subskrypcji jednocześnie, skoro i tak nie mamy zazwyczaj czasu, żeby te wszystkie rzeczy oglądać. Idealnym narzędziem, którym może w tym wszystkim pomóc, jest aplikacja Just Watch. Nie tylko powie Tobie, na której platformie możesz obejrzeć dany serial czy film, ale także od razu porówna ceny subskrypcji i zarekomenduje najlepszą ofertę. A jeśli nie chcesz instalować apki, to możesz użyć ich strony internetowej. W miastach największym problemem jest parkowanie i wszechobecne parkometry. Są absolutnie wszędzie, a znalezienie darmowego parkingu graniczy z cudem. Dlatego powstały takie aplikacje jak Mobilet czy mPay, które znacznie ułatwiają życie. Dzięki nim możesz na bieżąco uiszczać opłaty parkingowe. Oznacza to, że nie musisz głowić się nad tym, ile w danym miejscu będziesz parkować i płacić naprzód, tak jak ma to miejsce w parkometrze. Koniec z płaceniem na zapas i zamartwianiem się tym, czy przypadkiem nie dostaniesz mandatu. Ale niestety nie ma uniwersalnej aplikacji tego typu, która swoim zasięgiem pokryłaby całą Polskę, albo nawet czasami w ramach jednego miasta funkcjonuje kilka różnych aplikacji w zależności od parkingu. Mobilet, Apka Flow, mPay czy SkyCash to tylko kilka z wielu przykładów tego typu apek. Warto zwrócić uwagę na to, że te dwie ostatnie mają znacznie więcej funkcji niż tylko opłacanie parkingu. Kto nie lubi promocji, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dlatego też przydatną apką może okazać się Steel Alert. I nazwa jest tutaj dosyć przewrotna. Ta apka to twór społeczności skupionej wokół branży modowej. Regularnie pojawiają się w niej informacje o promocjach na markową odzież, może trochę bardziej młodzieżową, ale są też nieco bardziej uniwersalne propozycje. A od jakiegoś czasu informują także o promocjach na elektronikę, w szczególności na produkty Apple. Co ważne, są to dość dobrze wyselekcjonowane promocje, a nie żadne żonglerki cenowe, czy też oferty na pojedyncze sztuki. Dla zakupoholików i poszukiwaczy promocji jak znalazł. Chyba wiele osób się ze mną zgodzi, że aplikacja Gmaila działa coraz gorzej. Nie dość, że przejrzystość tej poczty stała się mega kiepska, to jeszcze teraz można tam trafić na reklamy. Dlatego też postanowiłem poszukać alternatyw i zacząłem korzystać z aplikacji Spark. Co prawda od czasu jak zacząłem jej używać, to zdążyli już wprowadzić płatny plan, no i usilnie czasami go promują, ale nawet darmowa wersja daje radę. Spark ma nie tylko bardziej intuicyjne sterowanie i przejrzysty interfejs, ale przede wszystkim automatyczne sortowanie działa tutaj bardzo dobrze. Wszystkie maile z newsletterów i powiadomienia z apek są zgrupowane oddzielnie i nie zaśmiecają głównego folderu. A to wszystko oczywiście w darmowej wersji. A skoro rozmawiamy już o aplikacjach, to w aplikacji YouTube, z której właśnie korzystasz, jest taki magiczny przycisk subskrybuj, do którego naciśnięcia Cię serdecznie zapraszam. A co jeśli powiem Ci, że istnieje narzędzie do bezprzewodowego przesyłania plików pomiędzy różnymi urządzeniami, niezależnie jaki mają system operacyjny, czy to smartfon z Androidem, jabłkofon, albo też komputer z Windowsem i macOS-em. Jest to możliwe dzięki usłudze Snapdrop. Wystarczy, że podłączysz oba urządzenia do tej samej sieci Wi-Fi. Może być to nawet hotspot i otworzysz stronę snapdrop.net.
Wszystko przesyła się po Wi-Fi, więc żadne dane nie są wysyłane na jakiekolwiek serwery i jest to nawet całkiem szybkie. To rozwiązanie zdecydowanie ułatwia przesyłanie plików w formie bezprzewodowej pomiędzy urządzeniami z różnymi systemami operacyjnymi. Ale jeśli nie chcesz przesyłać plików w tej formie, to najwygodniejszym darmowym narzędziem do udostępniania różnego rodzaju wideo, zdjęć czy dokumentów osobom nawet na drugim końcu świata jest moim zdaniem WeTransfer. Ta apka i jednocześnie strona internetowa pozwala łatwo wysyłać pliki na serwer, a następnie wygenerować link lub wysłać e-maila do odbiorcy. Niestety limit darmowej wersji wynosi zaledwie 2 GB, a pliki usuwane są już zaledwie po tygodniu. Ale tak czy inaczej jest to rozwiązanie przydatne. No i oczywiście w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć AI. Ale nie bądźmy tacy sztampowi. Jedną z popularniejszych alternatyw dla ChatGPT jest Copilot produkcji Microsoftu. W zasadzie działa identycznie jak pierwowzór, ale ma jedną kluczową przewagę. W darmowej wersji może sięgać do internetu, a co za tym idzie, dysponuje aktualnymi danymi. Ma też inne funkcje, takie jak możliwość zaciągania informacji z dokumentów, prezentacji, czy też zdolność do podsumowania artykułów internetowych. Potrafi nawet generować grafiki, ale do tego są akurat dużo lepsze narzędzia. Niestety w darmowej wersji istnieje dzienny limit użyć, ale generalnie ciężko wykorzystać je w ciągu jednego dnia. Swoją drogą od jakiegoś czasu można też korzystać z chatbota od Google, czyli Gemini albo Gemini. A nawet zintegrować go ze smartfonem działającym na Androidzie, ale uwaga, wtedy zastąpi on asystenta Google. Oba te narzędzia działają naprawdę imponująco, więc jeśli tego jeszcze nie testowałaś albo nie testowałeś, to zdecydowanie warto sprawdzić te asystenty, tych asystentów, bo zdecydowanie jest to życiowy game changer. Uwierz mi na słowo, ja naprawdę nie wierzę, że mamy do czynienia z tak zaawansowaną technologią. Nie wiem dlaczego, ale ta aplikacja, która jest swoją drogą bardzo przydatna, nie jest instalowana na wszystkich smartfonach z Androidem po prostu fabrycznie i domyślnie. Mam nadzieję, że się to zmieni. Znajdź moje urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, to aplikacja, która umożliwia lokalizowanie waszych urządzeń na Androidzie. Dokładnie tak samo jak robi to Find My na iPhone'ach. Konfiguracja i użytkowanie jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na konto Google, wyrazić odpowiednie zgody i już możesz sprawdzać lokalizację urządzeń, które są spięte z tą apką. Co ciekawe, nie dotyczy to tylko telefonu czy też komputera, ale także kompatybilnych słuchawek bezprzewodowych, głośników Bluetooth, lokalizatorów i innych tego typu urządzeń. Jeśli szukasz bezpiecznego i prywatnego komunikatora będącego odpowiednikiem WhatsAppa czy Messengera i nadal darmowego, to odpowiedź brzmi Signal. Oczywiście żaden komunikator nie jest tak w 100% bezpieczny i anonimowy, ale Signal ma pewną wyjątkową cechę. Mianowicie nie jest własnością żadnej firmy. Zamiast tego utrzymuje się z pieniędzy własnej fundacji. Natomiast o jakości jego zabezpieczeń nie świadczy nic, tak jak to, że wiele rządów domaga się od Signala, aby zmienił sposób działania swojej aplikacji. Dlaczego? Oczywiście po to, aby łatwiej można było inwigilować użytkowników tego komunikatora. Teraz nawet Unia Europejska próbuje wywrzeć nacisk na twórcach aplikacji, żeby osiągnąć jakieś polityczne cele. Signal pozostaje jednak nieugięty i na przykład rządowi Wielkiej Brytanii odpowiedział, że woli całkowicie wycofać się z ich rynku, niż zmienić swoją politykę. Ma oczywiście kilka niedogodności, na przykład linki dość długo się osadzają, a z drugiej strony, jeżeli zalogujesz się na nowym urządzeniu, to nie masz dostępu do historii, co oczywiście z jednej strony może być też plusem takiej aplikacji. Masz ogródek, działkę albo po prostu nie chcesz ze sobą nosić parasola, kiedy deszcz nie pada? Ta aplikacja pozwala wybrać dowolną lokalizację i na podstawie mapy chmur będzie powiadamiać Cię o tym, czy w danym miejscu pada i jak mocno. Dzięki temu nie zmokniesz i możesz jednocześnie monitorować nawodnienie swoich roślinek albo trawnika. Niestety darmowa wersja, jak to darmowe wersje, ma pewne ograniczenia i pozwala przypisać tylko jedną lokalizację jednocześnie, a także przewijać mapę chmur tylko i wyłącznie godzinę wstecz albo godzinę do przodu. Revoluta zna niemal każdy, ale odkąd wprowadzili płatne plany, dużo osób zaczęło narzekać na darmową wersję. Na szczęście są alternatywy. Takie jak choćby polski Zen, który nie ma darmowej wersji, ale za to oferuje atrakcyjne kursy przy przewalutowaniu. Pozwala też na stworzenie wirtualnej karty płatniczej, którą możesz przeznaczyć tylko na przykład na subskrypcję albo zakupy w internecie i dzięki temu nigdy nie przegapisz, że coś zjada tobie hajs co miesiąc. A takie sytuacje wiem, że się zdarzają. Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem i darmowym jest Curve. Ten z kolei pozwala do konta podpiąć dowolne karty płatnicze, takie, które już posiadasz, a później możesz się nimi posługiwać tylko i wyłącznie za pomocą jednej karty Curve. Jest to rozwiązanie wręcz magiczne, ale i niezwykle wygodne oraz
oraz pozwalające w łatwy sposób zarządzać wydatkami z różnych kart płatniczych. A skoro już o kartach mowa, ale niekoniecznie tych płatniczych, czy Ciebie też denerwuje, że w niemal każdym sklepie jesteśmy wręcz zmuszani do instalacji aplikacji i dołączenia do jakiegoś programu lojalnościowego? No właśnie. Mnie też. Aplikacja 100 kart przyda się, żeby ogarnąć ten cały chaos kart lojalnościowych i wszystkie można dzięki temu podpiąć do jednego miejsca i przypisać do konkretnego konta. Dzięki temu niezależnie w jakim sklepie jesteś i nawet jakie urządzenie masz ze sobą, odpalasz zawsze jedną i tą samą apkę, no i pokazujesz kartę lojalnościową i nie ma problemu. Też tak czasami masz, że chcesz dowiedzieć się, jaka to piosenka aktualnie leci z głośników, na przykład w galerii handlowej. Możesz użyć do jej rozpoznania aplikacji Shazam. Ale czy wiesz o tym, że jest na to drugi sposób? Możesz wykorzystać asystenta głosowego. Niezależnie czy masz smartfon z Androidem i asystenta Google, czy jabłkofon z Siri. Działa to generalnie podobnie. Możesz po prostu asystenta zapytać, jaka to jest piosenka, dać mu posłuchać tej piosenki, no i on za chwilę po prostu Ci powie. Rozpoznaj tę piosenkę. Hold the line. Love isn't always on the time. Zobaczcie, widzicie to? Nawet można mu zaśpiewać i on powie, co to jest za piosenka. To jest w ogóle mega ciekawe. Rozpoznaj tę piosenkę. Rozpoznało. Dla Elizy. Wygląda na to, że to jest nawet lepsze niż Shazam. A teraz coś dla osób kreatywnych. To logo zapewne przewinęło Ci się już nieraz przed oczami. Jest to jeden z najprostszych i zarazem najbardziej popularnych programów do edytowania i montażu filmów na telefonie. Darmowa wersja jest wyposażona w całkiem sporo ładnych przejść, podkładów muzycznych czy narzędzi, takich jak automatyczne generowanie napisów. Swoją drogą wiesz, że CapCuta stworzyła ta sama firma, która zrobiła tę znaną aplikację, która sprawiła, że teraz wszyscy przebijamy? Prawie bym zapomniał. Niestety, CapCut w darmowej wersji ma pewien minus. Wypala znak wodny. Aby się go pozbyć oraz zyskać jeszcze więcej dodatkowych narzędzi i elementów do edycji filmów, trzeba niestety zapłacić. Warto jednak wiedzieć, że do zaawansowanej obróbki wideo potrzeba smartfona z wydajnym procesorem i sporym zapasem pamięci RAM. Tak się składa, że Motorola Edge 50 Ultra spełnia te wszystkie wymagania. Ma na pokładzie procesor Snapdragon 8S generacji trzeciej, ale też aż 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wbudowanej i to w podstawowej wersji, bo innych po prostu nie ma. W tym segmencie cenowym jest to niemalże ewenement, bo zazwyczaj za takie parametry trzeba dopłacić. Ta specyfikacja pozwala bez najmniejszych problemów edytować materiały wideo uchwycone za pomocą potężnego zestawu aparatów, który znalazł się w tym telefonie. Ale oczywiście to urządzenie sprawdzi się także w innych zastosowaniach. I to wszystko, o czym mówiłem, sprawia, że ten telefon jest jednym z najbardziej opłacalnych flagowców w stosunku jakości do ceny, a jego aktualną cenę poznasz klikając w link pod filmem. I to byłoby na tyle. Daj znać w komentarzu, która z tych aplikacji najbardziej Cię zainteresowała i bez jakiej apki Ty nie wyobrażasz sobie swojego smartfona. Na razie.